Moi drodzy, z czym wam się ten pejzaż kojarzy? Pewnie z Włochami, a jeszcze precyzyjniej rzeklibyście, że z Toskanią. Od razu odpowiadam, to nie jest Toskania, to jest Emilia-Romagna. Chcemy pokazać wam różne oblicza tego wspaniałego regionu, a partnerem tego odcinka jest Maserati Pietrzak, fragment konceptu La Squadra. Buongiorno, moi drodzy. Skoro, jak już zresztą wiecie z poprzednich odcinków, Modena i okolice to Motor Valley, no to kolejny odcinek z tych okolic właśnie wypada rozpocząć od tematów motoryzacyjnych. Jesteśmy w niezwykłym miejscu. To jest cudowna, wspaniała, historyczna, motoryzacyjna kolekcja. Ale równie frapująca, co sama kolekcja, jest jej historia. Otóż Maserati kiedyś miało właśnie kolekcję samochodów. Zbierano modele historyczne związane z marką i nie tylko. Ale firma przechodziła z rąk do rąk i kiedy Maserati zostało kupione przez koncern Fiata, to w tym dealu nie było zawarte kupno tejże kolekcji. No i te samochody powędrowały na aukcję do Londynu i wówczas to Modeńczycy podnieśli larum. Sam burmistrz miasta zaapelował do najbogatszych obywateli, by to przecież kulturowe dziedzictwo regionu nie zostało zaprzepaszczone, nie rozeszło się po świecie, by było w jednym miejscu właśnie tutaj. I tego apelu wysłuchał niejaki pan Panini. To wszystko kupił i teraz to eksponuje. Można tu przyjść i to zwiedzać. W dodatku wstęp tutaj jest bezpłatny. Cudowne rzeczy. Zacznijmy od tego modelu, ponieważ na jego widok serce bije mi niezwykle mocno i szybko. To jest Citroën. Co on ma wspólnego z Maserati? Zobaczcie tutaj. Ten Citroën był wyposażony w silnik Maserati o pojemności 2,7 litrów. Silnik 16-zaworowy, 16V. Najbardziej futurystyczny, mym skromnym zdaniem, pojazd, który wszedł do masowej produkcji. Produkcja była masowa, no ale nie bardzo masowa, bo nie zrobiono tego 10 milionów egzemplarzy. Na czym polega genialność tego? To jest rozwinięcie modelu CX, ale jeszcze bardziej opływowe linie, jeszcze większe, hydropneumatyczne zawieszenie, Diravi System, czyli kierownica wraca do swojej pozycji. Światła, które wymyślił Citroën, czyli światła skrętne. Kiedy się skręcało kierownicą, to światła również skręcały. To było już w modelu DS. Dzisiaj mamy takie systemy w nowoczesnych samochodach elektronicznie sterowane, a to wszystko mechanicznie. No i ten silnik V6. Bajka. Przyjrzyjcie się temu, bo za chwilę będziemy oglądali i inne rzeczy. Pedał gazu, tu go nie ma. Jest tylko taki bolec. No w ogóle mógłbym o tym gadać godzinami, ale już kończę, bo są jeszcze inne rzeczy. SM. Cudo. Do lat 50. XX wieku Maserati produkowało wyłącznie bolidy wyścigowe, a złote czasy dla bolidów to okres międzywojenny. Kto wtedy przodował w produkcji takowych bolidów? No,
Włosi i Niemcy. Dlaczego? Dlatego, że były to państwa autorytarne, faszystowskie, nazistowskie, mówię teraz o Niemczech. No i te państwa jak kania dżdżu łaknęły sukcesów we wszystkich możliwych dziedzinach. Gdzie pierwsze autostrady powstały po Stanach Zjednoczonych? W Europie, no we Włoszech właśnie, potem w Niemczech. No więc państwo na to łożyło. Ale II wojna światowa, koniec owych reżimów i normalny rynek, normalna sprzedaż. Trzeba było zacząć robić samochody dla ludzi i utrzymywać się z tego, co ludzie kupią, a nie z tego, co da państwo. I tak pojawiły się cywilne Maserati. Te modele tutaj to przełom nie tylko w Maserati, ale w ogóle we wzornictwie samochodowym. Jeśli zobaczymy na linię tego Maserati Meraka albo tego Maserati Bora, to widzimy wyraźnie rękę wielkiego mistrza sztuki, mianowicie Giugiaro. No ileż to potem samochodów dość podobnych produkowano, na przykład Ford Lotus ma niezwykle podobną linię. Lata 70., czyli te otwierane światła. Tutaj mamy Maserati Ghibli z 69 roku. Ta sama koncepcja. Ta linia w Maserati Tipo, no niezwykle podobna. Tutaj coś, do czego bym chętnie wsiadł, no bo auto bardziej cywilne. Maserati 5000 GT. Drewniana kierownica, lusterko na dole, miękkie, skórzane rękawiczki, pewnie w środku wielka popielniczka. No i jedziemy. W latach 50. samochody, zwłaszcza te nowe, nie miały jednak w Europie wielu nabywców, no bo kontynent był zrujnowany i dźwigał się po nieszczęściach II wojny światowej. No więc trzeba było wpaść na jakiś inny koncept motoryzacyjny, no bo ludzie przecież chcieli się poruszać. Zwłaszcza we Włoszech to było dotkliwe. Bieda, Włochy przegrały wojnę, bombardowania alianckie. No i właśnie w zakładach Piaggio, które przed wojną i w czasie niej produkowały części do samolotów wojskowych, wymyślono absolutnie genialny koncept. Mianowicie skuter, Vespę. Oto Vespa 125 z roku 1955. To właśnie zmotoryzowało Italię, kiedy na bazie tego zrobiono jeszcze wersję Ape, czyli taki samochodzik. Do dzisiaj to funkcjonuje. Jest nawet wersja ciężarowa, może się przemieszczać pomiędzy wąziutkimi, średniowiecznymi uliczkami włoskich miast. Jedna ważna uwaga, kiedyś nikt na to nie zwracał uwagi, mianowicie miejsca dla pasażera. Pasażer musiał się trzymać. No, ja bym intuicyjnie wsadził łapy tutaj, ale kiedy paluch by mi wszedł pomiędzy te sprężyny na nierówności, paluch mógłby zostać odcięty, zwłaszcza gdyby kierowca trochę ważył. Ducati. Wszyscy wiemy, z czego ta firma słynie. Słynie mianowicie ze wspaniałych motocykli, ale w tych biednych czasach Ducati również produkowało skutery. A to, co było i w Polsce marzeniem każdego Gogusia, mianowicie Lambretta, najbardziej wówczas w Polsce pożądany skuter, to na bazie tegoż skutera nasi konstruktorzy zrobili Osę, po prostu ją skopiowali. Mówimy dzisiaj dużo o rowerach elektrycznych i wydaje nam się, że to właśnie my, tu i teraz, wpadliśmy na koncept rowerów ze wspomaganiem. Tymczasem jest to koncepcja dość stara, jeszcze przedskuterowa. No bo mamy tutaj klasyczny rower na pierwszy rzut oka. Ale spójrzcie, co jest tutaj.
No jest mały baczek i jest silniczek. Są pedały, jest łańcuch, czyli można tego używać normalnie tak jak roweru, ale kiedy mamy jakieś wielkie wzniesienie, włączamy sobie ten mini silnik i brrr, jedziemy pod górę. To jest taki proto-motorower. No, motorowery, jak ja je pamiętam z moich czasów, no na przykład Komar, wyglądały już inaczej. Tymczasem to są po prostu rowery z silniczkami. Skutery oczywiście są znacznie bardziej zaawansowane motoryzacyjnie, dlatego tę koncepcję porzucono, wróciła z silnikami elektrycznymi. Moi drodzy, to wszystko to jest po prostu nie tylko fragment historii tego regionu, nie tylko fragment historii Włoch, to jest fragment historii ludzkości. Jesteśmy w granicach Modeny, ale jesteśmy na wsi, jesteśmy na rolnej farmie, bo ta kolekcja właśnie na farmie się mieści. A czym również jeżdżą farmerzy i rolnicy? No traktorami, więc fragment tejże kolekcji dotyczy historycznych traktorów. Jaka jest najsłynniejsza traktorowa marka we Włoszech? Lamborghini, ja wiem, to się wam z innymi pojazdami kojarzy, ale podstawa owej firmy, jej początek to właśnie traktory. Pan Ferruccio Lamborghini chciał produkować wyłącznie traktory i zaczął je produkować doskonale. Na tychże traktorach dorobił się majątku. Jak już był bogaty, kupił sobie sportową superfurę, mianowicie Ferrari 250 GT. Ale tam mu się nie podobała praca sprzęgła i coś jeszcze. Zgłosił parę racjonalizatorskich pomysłów. Ale pan Enzo Ferrari powiedział, no nie, przecież nie będzie mnie producent traktorów uczył tego, jak się robi sportowe wozy. I odesłał go z powrotem do traktorów. Na co pan Lamborghini powiedział, o nie, jak tak, to tak. No i zaczął produkować sportowe bryki. Konkurencję bezpośrednią dla Ferrari właśnie. Tak to właśnie urażona duma może być przyczyną sukcesu. Tak czy inaczej, pora jest taka, że zarówno pan Ferruccio Lamborghini, jak i pan Enzo Ferrari poszliby coś zjeść. Więc chodźmy i my. Gdzie jesteśmy? No w zasadzie nigdzie, w szczerym polu, w Modenie, ale tak naprawdę tylko w jej administracyjnych granicach. 5 minut jazdy autem od kolekcji Panini. Miejsce nazywa się Osteria del Tuffetto. We Włoszech restauracje mogą być nigdzie, ponieważ restauracje są tutaj wartością samą w sobie. Dobre restauracje i nawet jak dookoła nie ma nic, a jest dobra knajpa, to przychodzi dużo ludzi. Moi drodzy, do celów edukacyjnych poprosiłem, by podano mi naraz zarówno talerz przystawek, jak i danie pierwsze. Danie pierwsze jest ciepłe, przystawki są zimne i zanim o tym wszystkim opowiem, to pewnie to trochę wystygnie. Mówię o daniu ciepłym, rzecz jasna, ale czego się nie robi dla was i czego się nie robi dla idei. Mam tak naprawdę rzeczy ikoniczne dla Emilii Romani, no bo ten region z mięsa i serów słynie, zwłaszcza z wędlin. No i mam właśnie przynajmniej dwie najsłynniejsze tutejsze wędliny. No to jest szynka parmeńska, to jest mortadella. To jest połączenie szynki z salami, to jest czyste salami, a to wygląda jak bresaola, ale jest to rzecz zrobiona z dzika. Ten kopczyk, jego wysokość to nie tylko sprawka szynki, ale również takich świeżo zrobionych, mówiłem, że to jest zimne, a to jest ciepłe, takich świeżo zrobionych grzaneczek. Ale teraz rzecz z pewnego powodu ważniejsza. Otóż emblematycznym daniem dla całego regionu, najbardziej emblematycznym jest właśnie to. To się tutaj nazywa po prostu tagliatelle con ragù. Jest to pasta fresca, czyli świeży jajeczny makaron. W innych krajach świata to się nazywa to właśnie sosem bolońskim, bo rzeczywiście
to jest z Bolonii, choć nikt tutaj na to nie mówi bolognese, tylko ragu właśnie, czyli cebula, marchewka, seler naciowy, wino, przyprawy, nieco pomidorów i bardzo długie duszenie. I nigdy, ale to przenigdy nie podaje się tutaj tego ze spaghetti. To zawsze jest właśnie z takim świeżym makaronem. Jest ciepłe. Niektórzy szefowie dodają do tego sosu odrobinę cynamonu. Niektórzy szefowie na koniec dodają do tego trochę masła, żeby sos był bardziej kremowy. Niektórzy dodają wręcz trochę śmietanki. Ale chodzi o to, by mięso, najczęściej mieszane, bardzo często jest to cielęcina, wieprzowina i wołowina, by długo dusić, by jarzyny się kompletnie rozpadły, by te pomidory nie były dominantą, a były tylko takim delikatnym tłem, by to wszystko razem było zrównoważone, by żaden smak nie dominował. No i ten cudowny jajeczny makaron. Kolejna rzecz emblematyczna w kieliszku. Emilia-Romagna nie jest taką potęgą winną jak na przykład Toskania czy też Piemont. Ale jest tutaj jeden rodzaj wina bardzo chętnie pity i ceniony, mianowicie Lambrusco. Tylko kiedyś, w latach 70. z powodów komercyjnych zaczęto robić przemysłowe Lambrusco i zaczęto się podlizywać gustom nie Włochów i sprzedawać amabile, czyli takie umilane, słodkie. Nawet pakowano je w puszki, tak jak napoje gazowane. I to jest okropne. Jak kupujemy u nas Lambrusco, niestety najczęściej jest to właśnie Lambrusco tego typu. Tymczasem to wino, które ma w sobie naturalne bąble, czyli jest frizzante, potrafi być tak jak to właśnie wspaniałym dodatkiem do miejscowego jedzenia, bowiem Lambrusco w nosie na samym początku pachnie nawet trochę jak szynka parmeńska. To wszystko jest kompozycja płynąca z ziemi, tej ziemi, z Emilii-Romanii. Nie jesteśmy już co prawda w administracyjnych granicach Modeny, ale bardzo blisko niej. Tutaj, zaraz za miejscowością Maranello, krajobraz radykalnie się zmienia. Ta nizina, która jest spichlerzem Włoch, ustępuje miejsca lekkim górkom. No, ten pejzaż kojarzy nam się z Toskanią i nie jest to o tyle skojarzenie bezzasadne, że Florencja jest dość blisko stąd, mniej więcej w tamtym kierunku. 21 lat temu człowiek nazwiskiem Mattia Montanari kupił tutaj zrujnowane gospodarstwo i najpierw obsadził winnicę. Lambrusco na wino i Trebbiano na coś, co za chwilę zobaczycie. I zrobił tutaj agroturystykę luksusową. Ona się nazywa Opera Zero Due, czyli Opera 02. 8 pokoi, basen, wszystko właśnie w takim krajobrazie. Ale mamy agroturystykę, mamy pokoje, mamy winnicę, no i mamy coś jeszcze. Tradycyjny ocet balsamiczny z Modeny. To nie tylko jeden z najsłynniejszych włoskich produktów spożywczych, ale jeden z najsłynniejszych produktów spożywczych na świecie. Bezsprzecznie najsłynniejszy ze wszystkich światowych octów. Mówiłem o szczepie Trebbiano. Tak, ten szczep jest konieczny do zrobienia tego octu. I mówiłem wam o tym właśnie, dżentelmenie. To jest Mattia. Roberto, benvenuto. Hello, piacere. Okay, I know that this is tema for 2 months of talking and speaking, because this is the very serious thing. But to explain shortly,
What you have to do to be the part of Aceto Balsamico Tradizionale di Modena? Of course, this one is, we are in a traditional vinegar loft, and so we produce only the traditional vinegar. Yeah. And I'm the third generation, so my grandmother started more than 16 years ago, and in this very traditional way to make the traditional vinegar. So we start with a Trebbiano variety, we crush the grape, we obtain the juice, and we cook the juice, and after 5 months, and so at around in March, we make a rincalzo. So we take out from the smallest, at least we wait 12 years, because if not, it's not the real traditional vinegar. So after 12 years... And you're changing barrels. Exactly. We take out from the smallest for bottling, for use in our agritourism, and so we refill that one from the very small cask in different kind of wood. At the end, we refill the mother of the set from the mass cooked of the last vintage. This is the real traditional way to make the traditional vinegar of Modena. It's a bit complicated, I think. This is the similar process to the Solera system in Spain. You're changing barrels. Maybe it's not gravitation here. It's not the gravity. You change a barrel by hands. Exactly. Okay. Can we try a bit of your vinegar? Exactly. This one is the unique, specific shape for the traditional vinegar, because if you find another different bottle, it's fake. Only in this one is the traditional one. It's designed by? By Giugiaro. 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 He's the very famous designer of Ferrari. Giugiaro. Widzicie, związki między kuchnią a motoryzacją są tutaj wszechobecne, okay? And so generally we taste with a little spoon, but we try in a very old style with yours. Okay, my hands are very clean. Here we go. Po pierwsze, zobaczcie, co się dzieje. Gdyby to był normalny ocet, przecież nie utrzymałby mi się na dłoni. To jest coś, co jest tak skoncentrowane, że może po latach zamienić się w galaretkę. My first visit in Modena, it was 23 or 22 years ago, and I've got a bottle, the same bottle with Aceto Balsamico, and it's not liquid anymore. It's jelly. It's jelly. Yeah. What do you think? What I think. Very think. complex. You can feel the very balsamic flavors. Moi drodzy, jeśli myślicie, że truskawki z octem to jest coś strasznego, to powiadam wam, jak skropicie świeże truskawki właśnie tym, po czym już nie ma śladu, będziecie w niebo wzięci. And what's that here? What's the aceto is here? This is another is a condiment, so it's not it's only 6 years, and so it's not a traditional vinegar, but it's perfect with every day with salad. Because but of course we have only one ingredient, and it's only Trebbiano cooked. Trebbiano, and that's it. No add sugar, no add other chemical product. Just. If I can show once more that shaped bottle to the camera. Giugiaro. Motoryzacja i kuchnia. Moi drodzy, zrobię sałatkę, ale sałatkę, która wymaga gotowania. Sałatkę, która jest z mięsem, no bo to jest bardzo mięsny region. No i będą w niej 3 niezwykle ważne miejscowe produkty. Zaczynamy od tego, że musimy kupić filet z polędwiczki wieprzowej, czyli trzeba ów filet najpierw obrać z bułą, a potem tę grubszą część przekroić wzdłuż na pół. Na razie obieramy. A nóż niezwykle ostry i niezwykle piękny. Dostałem go w pandemii. Dostałem przesyłkę z 2 ręcznie robionymi nożami. I miałem wrażenie, że zgubiłem list od tego ofiarodawcy, ale okazało się, że po prostu tenże list gdzieś mi się zapodział.
To jest nóż od pana Wiktora, jeden z dwóch. Nóż z lasu. Panie Wiktorze, spóźnione podziękowania, ale równie serdecznie. Ręcznie robiona rzecz, ciężka, wspaniała i piekielnie ostra. Mam tutaj w cieniutkie plasterki pokrojoną szynkę parmeńską i teraz rzecz wymaga dość precyzyjnego zmierzenia. Mianowicie przykładamy szynkę i wykrawamy mniej więcej tej samej szerokości kawałki. Ten z samej końcówki jest ok, ale tutaj już to trzeba wzdłuż na pół przekroić. No i dalej tak właśnie się bawimy. Wykrojone kawałki traktujemy solą i świeżo zmielonym pieprzem. To trzeba tutaj w soli i w pieprzu unurzać. A następnie będziemy musieli każdy kawałek mięsa owinąć plasterkiem szynki i spiąć wykałaczką. Unurzane, a potem owinięte. Bardzo proste, czyli tak robimy, zawijamy, a na końcu zepniemy. Trochę wieje, ale ta bryza jest dość przyjemna, bo był dość spory upał, a teraz chłodzi to. Zbiory zaczną się niebawem. Jeśli nie nastąpi jakiś kataklizm pod postacią ogromnych opadów deszczu albo jeszcze gorzej gradu, to zbiory w tym roku powinny być bardzo piękne. Ciężko jest rozdzielić jeden plasterek od drugiego, bo to jest krojone niezwykle cieniutko, ale się udało. Zawijamy, a za chwilę będziemy spinać. Mam nadzieję, że mojej maszynie do gotowania taki wicherek, welzefirek jest niestraszny. Słyszycie, jak daje. To jest dźwięk palnika acetylonowego. Trzeba rozgrzać tutaj trochę oliwy. Nie za dużo. Przepis oryginalny musiał być cenzurowany przez dietetyka. Ja to wziąłem z miejscowej książki. Oni każą obcinać ten fragment tłuszczu z każdego plasterka szynki, ale tłuszcz jest nośnikiem smaku i on jeszcze tutaj się wytopi i doda całości kolorytu. A ja dodam od siebie, że to, co robimy na patelni i to, co na niej zostanie, jest niezwykle ważne, gdyż to będzie sos. To będzie sos, którym ta kompozycja sałatkowa ma być polana. Czekamy, aż się właściwie rozgrzeje. Sprawdźmy. Jeszcze chwilka. Jeszcze chwilka, aż przymarznie ogon wilka. Dobre, nie? Teraz powinno być ok. Jest ok, smażymy. Kładę to stroną spiętą do dołu, wtedy nie będzie się rozłazić. No i tak nie będzie, bo jest spięte, ale tak jest lepiej. Skwierczy, gites. Smażenie bardzo krótkie, to nie procesowi smażenia całość będzie zawdzięczała stan zdatny do konsumpcji. Tutaj chodzi tylko o to, by to mocne smażenie zamknęło wszystkie smaki w środku. A to, żeby mięso doszło w środku, to jest wieprzowina, więc nie jemy jej rare. Musi być lekko uduszona. I właśnie teraz na patelnię powędruje miejscowe lambrusco, stąd. Ale ja najpierw muszę sprawdzić, jakie ono jest. Będę z całych sił walczył o to, by to wino odzyskało swoją właściwą reputację. To jest cudowne, wspaniałe wino, jeśli nie jest w wersji amabile. I idealnie pasuje do tego, co się tutaj jada.
Więc spory chauścik lambrusco na patelnię i teraz to przykrywamy, parę minut dusimy, potem będziemy odparowywać. Mam wrażenie, że to powinno być gotowe. Tak, wino prawie całkiem wyparowało, a polędwiczka, no to jest polędwiczka wieprzowa. Wystarczy nacisnąć i jeśli stawia opór, to znaczy, że doszło do środka. Jest ok. Zdejmujemy zatem owe pakuneczki z patelni. One mogą wystygnąć. Jak nieco przestygną, to wyjmiemy z nich wykałaczki i będziemy tutaj wykańczali sos. Zobaczcie, co się dzieje. No, patelnia jest trochę nierówno postawiona, zatem w jednym miejscu to już jest prawie całkowicie odparowane, tu jest tego więcej, ale czym to wykańczamy? Kolejnym produktem, mianowicie ocet balsamiczny. No, do tego można używać nie tego tradycjonale, najstarszego, najdroższego, tylko condimento, czyli tego nieco młodszego. Wlewamy, który również jest gęsty i ciężko ze środka wychodzi. Wytrzepujemy go i doprawiamy tym całość i jeszcze przez chwilę redukujemy. Nie można przegiąć z redukcją, gdyż nawet taki młodszy ocet balsamiczny zamieni się tutaj w ciało stałe za chwilę. Pięknie żre, pięknie, pięknie, pięknie. Wszystko gotowe. Teraz, jeśli nie wierzycie mi na słowo, to teraz będziecie musieli mi uwierzyć. Zobaczcie, idealne, miękkie, ale w środku już nie różowe. Są różne sposoby podania. Można to pokroić w kawałki, ale tak może będzie ładniej, ale w oryginale podaje się to w całości. Przede wszystkim najpierw podaje się mieszankę sałat. Radicchio jest tu ważnym elementem. Chodzi o taką sałatę, o taki rodzaj sałat, które dobrze zniosą gorący sos. Gdybyśmy tu użyli sałaty masłowej, ona polana czymś ciepłym po prostu by zwiędła. Teraz układamy na tym owe urocze pakuneczki. I teraz zaraz zobaczycie, jaką to ma konsystencję. To jest cudowna, wspaniała emulsja. I to już prawie wszystko, ale mówiłem o 3 bardzo ważnych miejscowych składnikach. Mamy szynkę parmeńską, mamy ocet balsamiczny. Lambrusco nie jest, jest składnikiem dania, to 4 składniki, bo jeszcze parmezan. I w wypadku sałatkowym najlepiej, jeśli byłyby to parmezanu płateczki. Nóż od pana Wiktora jest rzeczą samurajską niemal, więc płateczki wycina idealnie. Moi drodzy, jeszcze tylko dopełnienie kielicha i mogę już stanąć przed wami dumny i blady. To właśnie rodzi ta wspaniała ziemia. Moi drodzy, nowy dzień, a zarazem nasz ostatni dzień we Włoszech przeznaczony na zdjęcia. No, materiału mamy co niemiara, a zarazem mam świadomość, jak w sumie mało pokazaliśmy, jeśli chodzi o możliwości. No, to jest po prostu skarbnica cudów. No, sam ten fragment Emilii Romani, w którym byliśmy, to jest materiał na roczne odcinki. No ale musimy wracać. Zatem pomyślałem sobie, żeby upiec 2 pieczenie na jednym ogniu. Czyli po pierwsze poruszać się już w stronę Polski, ale jeszcze nie wyjeżdżając z Włoch, coś wam pokazać, chociaż odrobinkę, tak was zanęcić
i rozochocić tym, co tutaj jest. No więc pomyślałem, że pojedziemy nad Gardę. Powiecie, no tak, ale byliście rok temu nad Gardą. Ale my znowu byliśmy tylko w maleńkim Gardy fragmenciku. Garda jest podzielona administracyjnie pomiędzy 3 regiony. Mianowicie Trydent, Lombardię oraz Wenecję Euganejską. No i myśmy byli tylko w tej części lombardzkiej, przemknęliśmy przez nią, a potem byliśmy w Trydencie. No więc tym razem pojedziemy do Veneto, do Wenecji Euganejskiej. Czy mamy jakiś plan? Nie. Znaczy, poza tym, że pojedziemy nad Gardę i coś znajdziemy, to planu żadnego nie ma. Ale takie podróże są najpiękniejsze, jak się gdzieś jedzie i czegoś się szuka. Lago di Garda w swojej wspaniałej, jeziornej postaci. Wschodni brzeg, ale to miejsce, do którego trafiliśmy, by być precyzyjnym, leży na południowym wschodzie. Tak jak zapowiadałem, jesteśmy w prowincji Veneto. Czego szukaliśmy? No szukaliśmy jakiegoś ładnego miejsca. No, teoretycznie moglibyśmy się niemal wszędzie tutaj zatrzymać, bo prawie wszędzie jest pięknie, ale chodziło nam o to, by znaleźć niewielkie miasteczko i hopel niemal w samym centrum, nad samym brzegiem jeziora. No i znaleźliśmy. Śpimy tutaj, a jesteśmy w miejscowości o nazwie Lazise. Tak to miejscowi wymawiają. No więc skoro tu jesteśmy, a nie jest to miejscowość anonimowa, więc zagłębmy się w nią. Jesteśmy we Włoszech i co do tego nikt nie ma żadnej wątpliwości. Jakbyście o tym zapomnieli, to mamy na masztach wielkie włoskie flagi, które w tej chwili słabo powiewają, gdyż nie wieje. Ale nie zawsze to były Włochy. Kto założył owo miasteczko? No prawa miejskie nadano mu w roku 983 z woli cesarza Ottona II. A czego Otton II był cesarzem? Jakiego tworu? Cesarstwa Rzymskiego, ale Cesarstwa Rzymskiego narodu niemieckiego. Tak, to było w jego granicach. Potem zajęli to Wenecjanie. No, jesteśmy w końcu w Veneto. I Wenecjanie trwali tutaj do czasu, aż Napoleon nie uśmiercił La Serenissimy. Potem po kongresie wiedeńskim te ziemie przypadły Austrii, by w roku 1866 trafić do Włoch. No i to jest stan aktualny i mniemam, że niezmienny. Bella Italia. Dużo mówiliśmy dzisiaj o włoskim wzornictwie, zwanym inaczej designem. Zachwycaliśmy się tym, jakie linie potrafią kreślić Włosi. Tutaj rzeczy użytkowe również są piękne. To są wspaniałe detale. No, zamówiłem Campari z wodą sodową i od razu na stole pojawiły się oliwki, orzeszki, chipsy, wykałaczki, żeby tego łapami nie brać. To jest ten styl, to jest ta włoska la dolce vita. Ale jeśli się żyje w otoczeniu piękna, jeśli się żyje w tak wspaniałym kraju, to takie rzeczy ludziom przychodzą niejako naturalnie. No ale czy my powinniśmy mieć z tego powodu kompleksy? No nie. Żyjemy po prostu w innym miejscu. Pamiętajmy, że Włochy to jest półwysep z 3 stron otoczony morzami, a granica lądowa, jedyna, północna, to są wysokie góry. Tutaj żaden najeźdźca nie wszedł przypadkowo. My leżymy pomiędzy światem zachodnim a światem bizantyjskim, mocno zainfekowanym przez Dżingis Hana, więc przez naszą ojcowiznę i matczyznę armie czasami nawet przypadkowo przetaczały się nieraz. Co jest tylko w tym wszystkim najważniejsze? Jeśli chcemy również żyć otoczeni pięknymi rzeczami, no edukacja,
nasze dzieci od najmłodszych lat powinny chodzić do muzeów, powinny być zarażane operą, powinny czytać książki, powinny jeździć również po świecie. Ponieważ wówczas ten naturalny gen polegający na potrzebie piękna będzie zaszczepiony. I jak tak będzie, to wszystko będzie pięknie. Krwawe ofiary przodków są oczywiście ważne i powinniśmy o nich pamiętać, ale żyjemy tu i teraz. I Campari Spritz i ładnie podane przegryzki są również ważne. Moi drodzy, bądźcie zdrowi i piękni. Ciao, ciao.